Od mego podpisu zależało życie wielu ludzi. Fajka za fajką, papieros za papierosem. Tam w tym pokoiku na górze jednym tam chodziłem tak jak zwierzę, od ściany do ściany. Strasznie to przeżyłem. Rano przychodzi siostra czy mama. Stasiu, coś ty osiwiał? Jedna noc osiwiałem na skronie. Pojechałem do Skarżyska, no jaka radość była, Boże. Ale krótko zaraz po parę, dzień, dwa, ja patrzę, jak przyszli bracia, że Wojciech wieczorem zamykał okienicę i tam się zbierają ludzie. No nie trudno było, bo to było takie początkowo naiwne trochę, zorientować się, o co chodzi. Ja pamiętam na ogrodzie, tą scenę pamiętam jak dziś. Pomiędzy jednym a drugim domem przechodziłem na takiej ścieżce i tak do Wojtusia, on mnie kochał, ja jego też. Stanął, tak 2-3 sekundy myślał, a potem chciał mnie kopnąć. Wąt szczeniaku! No i nie dał mi z sobą tam razem z nim działać. I to miało znaczenie, bo potem jak gestapo nakryło Wojciecha, aresztowali go, to mnie ominął ten los. Ja się ukrywałem, co prawda, ale nie było próby aresztowania mnie. Wieczorem okienice zamykają się tam, z Ubyszowa przyjeżdżają ludzie. No nie trudno się było domyślić, konspiracja. A ja byłem cwaniaczek, Stasiu cwaniaczek. Ja miałem kolegę znajomego, Felka Konderkę, który mnie zapoznał z ojcem gwardianem, Teodorem Filipem, zwierzchnikiem do Franciszkanów w Skarżysku. To ja miałem tą przewagę, że Wojciech nie wiedział, że ja służę u tego Filipa, a Wojciech służył bezpośrednio u kapitana Milke, naczelnego dowódcę, któremu podlegał już bezpośrednio mój dowódca, ten Teodor Filip. Ojciec Teodor Filip przyjaźnił się ze mną i powierzył mi taką osobistą rzecz. Prosił mnie, żebym się udał do prowincjała ojców Franciszkanów z pytaniem, czy wolno mu jako przeorowi, jako superior walczyć w organizacji zbrojnej. A ja pamiętam, pod poduszką pistolet. Pokazywał mi budę psa tam na podwórzu. Powiedział, radiostacja. No, w piwnicach były karabiny ukryte. No, bo czynne. Ojciec Teodor Filip był później aresztowany z innymi ojcami. I taki szczegół powiem. Kuzynka moja daleka uprzedzała ojca Teodora Filipa, że w nocy będzie aresztowany. I z jej ust znam, że ona radziła się ukrywać, a on tak chwilkę się zastanowił i się nie zgodził. Nie ukrywał się, a dlaczego? Liczył się ze swoimi przyjaciółmi, ojcami. Jakby on ocalał, a on tamtych wprowadził do organizacji, to by było mu głupio. No to jest klasa człowieka, prawda? Więc ja spałem u rodziców i o świcie płacz na podwórzu. Matka żony Wojciecha, Kowalska Anna. Wojciecha się zabrali, Wojciecha zabrali. Ja patrzę przez okno, a są w samochodzie ciężarowym, jak Wojciecha tam wprowadzają do tego samochodu. No i wywieźli. Był torturowany, bo Brasowa opowiadała, że bieliznę do prania to pokrwawiono musiała prać.
No się znęcali Niemcy. I Wojciech przekazał mnie grypsem pisanym lekiem. Stasiu, opiekuj się moją rodzicą. I tak było nad świecą posunąć, to się odczytało. No potem był sąd, aresztował i wyrok, kara śmierci przez rozstrzelanie. I to tam daleko w lesie na Plasku. Tam zginęło więcej ludzi w Skarżysku niż w Palmirach. No mało się o tym wie. Skończyłem podchorążówkę podziemną, dowódcą był kapitan Kazimierz Kurowski. Po skończeniu szkoły miał obowiązek powierzyć mi jakiś rozkaz. Ja to ciekawą rzecz wam powiem. Dostałem rozkaz, a miałem do dyspozycji pistolet i namiarę na jednego zakonspirowanego kolegę. A rozkaz polegał na zniszczeniu stacji przekaźnikowej linii telefonicznej frontowej biegnących ze wschodu do Niemiec. I tam stacjonował oddział żandarmerii, 23 uzbrojonych żandarmów. No, pilnowali tej linii. No, a ja jeden pistolecik i jednego człowieka. I mam to zrobić. To nie są żarty. Jak nie zrobię, to sam dostanę kulę w łeb. Wyobrażacie sobie? To były przeżycia. I ja pamiętam, zwierzyłem się to swemu przyjacielowi, koledze, Felkowi Konderce, sąsiadowi. Felek mnie uratował. Jak mu to powiedziałem, to pamiętam, jak mnie równo w plecy, to pamiętam, aż ręknęły. Frajer! Da się zrobić. I w paru zdaniach naszkicował mi plan. Uwierzyłem i zrobiłbym. Bo on był już starym partyzantem, on u ponurego walczył, miał doświadczenie, wiedział jak. To trzeba zaskoczyć, ogłuszyć i można było zrobić. Nie doszło do tego, bo mnie wzięto na wyższe stanowisko. Ktoś tam oceniał mnie i ocenił jako tak wysoko, że dał mi bardzo wysokie stanowisko w tej. Byłem szefem kontrwywiadu. Dostałem tą funkcję po skończeniu podchorążówki. Bardzo odpowiedzialna funkcja. Teraz mogę o tym mówić. To była bardzo wielka tajemnica. Bardzo wielka. Od mego podpisu zależało życie wielu ludzi. Jaka to jest odpowiedzialność? Ojej, to jest niedobrze, jak za wcześnie Pan Bóg daje takie wielkie zadanie. Byłem kiedyś u swego podkomendnego, porucznika wojsk polskich, porucznik Leśniak, Bronisław Leśniak. I tak się złożyło, że byłem wieczorem, jak on z żoną kąpał dwóch chłopczyków. Ja musiałem ten rozkaz mu dać, a rozkaz to wyrok śmierci, to jest prawie nie do wykonania. Bo rozkaz polegał na wykonaniu zadania, już nie pamiętam dokładnie jak, ale on był równorzędny z posłaniem na śmierć, co gadać. Mała szansa była, żeby to wykonał. Boże, jak wróciłem do domu. Żebym ja nie widział tego swojego podkomendnego z żoną i z tymi synkami, to jakoś bym sobie poradził. A mnie stale przed oczyma, że zabieram ojca tym dzieciom. Boże, fajka za fajką, papieros za papierosem. Tam w tym pokoiku na górze jednym tam chodziłem tak jak zwierzę, od ściany do ściany. Strasznie to przeżyłem. Rano przychodzi siostra czy mama. Stasiu, coś ty osiwiał? Jedna noc osiwiałem na skronie. Przeżył. A jeszcze jeden w związku z tym szczegół, taki osobisty. Nie powinno się mówić, no ale powiem. Ja miałem stałego spowiednika księdza prałata Koprowskiego. Kochany człowiek. On mnie znał. To ważny szczegół. I ja
wpadłem prawie w rozpacz, że wysłałem tego Bronisława na śmierć, no, bo tak było, no. Jak ja się martwiłem. W jedną noc osiwiałem, a ten spowiednik słuchał. I nie wiem, czy wyobrażacie sobie, co mógł powiedzieć. On mnie tak kochał widocznie i to bardzo. Powiedział tak: Stasiu, byłem stałym spowiednikiem u niego penitencem, więc znał mnie po imieniu. Stasiu, ja wszystkie twoje grzechy biorę na siebie. Całe szczęście, że ja miałem grupę kontrwywiadu, a nie grupę egzekucyjną. A mój kolega wykonywał te egzekucje. 20 osób zwerbowałem, które pracowały dla mnie, donosząc obserwacje. 20 osób zwerbowałem, które pod moją komendą walczyły. Także ja w czasie okupacji, no mnie pytacie, ja bym sam tego nie mówił. No to jakąś tam rolę odegrałem z Skarżyską. Były aresztowania. Aresztowano dużo moich kolegów, sąsiadów i tak dalej. I pamiętam, spotykam ojca swego jednego z kolegów, Bernasa, sędziego Piotra. Stasiu, dzisiaj w nocy tatka wzięli, Józka wzięli i tak dalej. To ty jeszcze tu? A ja się wybierałem do takiego domu, który był tak zwaną skrzynką. To znaczy tajny adres, gdzie składało się meldunki i odbierało rozkazy. I teraz ja idę do tej skrzynki i przyglądam się. Jakiś facet pompuje rower. Ja patrzę 2 minuty, 3 minuty, 5 minut pompuje. No, coś podejrzane. Po drugiej stronie ulicy jakiś facet w kapelusiku tyrolskim chodzi i tak się gapi. Przed tym domem. No co to znaczyło? Że tam czekali na mnie. Wiedzieli, że ktoś taki przychodzi, ale nie znali nazwiska. No ja oczywiście tego samego dnia w pociąg do Warszawy. I pojechałem, ale nie do swoich kuzynów, tylko pojechałem do mało znanego kolegę, którego z domu akademickiego spotykałem w kuchni, jak smażyliśmy sobie jaja. I do tego Jasia Sikorskiego przychodzę w nocy do domu i mówię, co jest. A on otwiera ramiona: Stasiu. I przez 2 tygodnie dawał mi fikcjopiorunek. No jemu groziła tak samo śmierć, jak i mnie. I potrafił wyrobić dla mnie dokumenty. No, pamiętam nazwisko Kazimierz Zawadzki. Musiałem się nauczyć na pamięć, skąd, co, jak, wiem, co to sprawdzali.